28 października w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbył się monograficzny koncert muzyki Zbigniewa Bargielskiego. W roku 2019 kompozytor przekazał w darze bibliotece muzyczną część swojej spuścizny, a przekładany z powodu pandemii koncert stworzył okazję podziękowania mu za ten cenny dar i spotkania z autorem, a także jego biografką, autorką katalogu twórczości, profesor Violettą Przech z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, uczelni, z którą też przez wiele lat związany jest Zbigniew Bargielski. Z jakim twórcą mamy do czynienia w przypadku Zbigniewa Bargielskiego? Od lat badam tę twórczość, analizuję ją, opisuję i muszę zgodzić się z wypowiedzią, komentarzem jednego z austriackich krytyków, który sytuuje tego kompozytora w gronie najwybitniejszych polskich twórców, Witolda Lutosławskiego i Krzysztofa Pendereckiego. Dar objął prawie 130 pozycji, z których ponad połowę stanowią kompozytorskie autografy, pozostałą część autoryzowane kopie, a także kilka edycji drukowanych. Dokumenty te stanowią świadectwo 5 dekad bogatej twórczości, poszerzając tym samym listę kompozytorów, których dorobek przechowywany jest w Archiwum Kompozytorów Polskich Gabinetu Zbiorów Muzycznych. Monograficzny koncert z udziałem znakomitych solistów stanowił retrospektywny i reprezentatywny przegląd różnych form i gatunków z zakresu muzyki kameralnej i wokalnej z wielu lat twórczej aktywności donatora. Urodzony w roku 1937 kompozytor, także ceniony pedagog i publicysta muzyczny, uczeń Tadeusza Szeligowskiego, Bolesława Szabelskiego i Nadii Boulanger, posługuje się bardzo indywidualnym, stale ewoluującym językiem muzycznym, korzystającym z bogatej palety nowoczesnych środków wyrazu, ale też wchodzącym w kreatywny dyskurs z tradycją. Co to oznacza własna droga w przypadku Zbigniewa Bargielskiego? To znaczy niewyrzekanie się zarówno tradycji muzycznej, jak i awangardy. To jest próba znalezienia ścieżki, która jest kompromisem swego rodzaju między tradycją a awangardą. Szukamy przede wszystkim sensu, a nadzieja na jego znalezienie przepełnia nam umysł i serce. Takim znaleziskiem jest dla mnie Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Wyspą, bym powiedział, refleksji, dowodem niezwykłego trwania kultury i piękna. Archiwum Kompozytorów Polskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie zawsze ze szczególną wdzięcznością wita takie wspaniałe dary, jak wspomniany zespół rękopisów Zbigniewa Bargielskiego. Gwarantuje ich staranne zabezpieczenie i opracowanie, oczywiście także udostępnianie badaczom oraz muzykom, zawsze z poszanowaniem praw autorskich. Podejmuje także starania, by propagować obecność cennych spuścizn, anonsować nowe nabytki muzycznemu światu, także poprzez koncerty, takie jak ten, który odbył się w październikowy wieczór.